Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was, słuchajcie, z samochodu. Mam chwilę i wiecie co, stwierdziłam, że się do Was odezwę. Tu obok jest, słuchajcie, taki wiatrak niedaleko. Wiecie, no taki typowy wielki wiatrak, więc jak słyszycie szum, to on wydaje taki dźwięk, bo dzisiaj jest dosyć wiecznie, więc ten wiatrak tak normalnie się, wiecie, szybko kręci. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam, że jak widzę taki wiatrak i jestem gdzieś w pobliżu, zawsze się boję, że on się może zerwać. Wiem, że pewnie nie, ale no wiecie, zrywały się nawet i nie wiem, jakieś kolejki górskie zrywały się na wesołych miasteczkach wagoniki, więc różnie może z tym być. Ale co ja chciałam Wam powiedzieć? Słuchajcie, dzisiaj dziewczyny nasze mają wolne, więc fajnie. Mamy dzisiaj wieczorem gości, przyjeżdża do nas rodzinka. Fajnie, cieszę się bardzo, spędzimy trochę czasu razem. Zostają u nas na noc, też dawno u nas nie nocowali, więc super się złożyło. Jutro jedziemy razem w fajne miejsce. Wybieramy się, słuchajcie, na farmę truskawek, można tak powiedzieć. To jest taka farma, gdzie są różne owoce, w zależności od sezonu. Teraz są truskawki chyba, nie wiem, czy już nie ma, nie, maliny są w lipcu jakoś. Ale jeszcze jakieś są. Jeżyny? Nie, jeżyny to nie wiem, czy teraz. Dobra, słuchajcie, nie pamiętam dokładnie, ale generalnie są owoce do zbiorów i jedziecie na taką farmę, na tą, którą ja wybrałam, bo kilka upatrzyłam. To jest tak, że trzeba było zabukować bilety, bo oni też chcą wiedzieć, słuchajcie, ile osób przyjedzie na zbiory truskawek, na taką farmę, bo nie ma aż w tym roku tak dużo owoców. Nie na każdej farmie. I na przykład oni robią aktualizacje na Facebooku, czy następnego dnia mają, wiecie, dużo do zbierania, czy da się uzbierać, czy każdy będzie zadowolony i będzie mógł sobie uzbierać i kupić właśnie owoce. Więc ja sobie patrzyłam aktualizację, zapisałam nas jutro na 12:30 na taką farmę i jedziemy. I też fajnie, bo można tam wyjść z psem, a rodzinka ma psa, więc super. Czasami jest tak, że wiecie, trzeba zostać na parkingu, nie można wejść na przykład na miejsce, gdzie jest piknik czy parking, tylko trzeba zostać z pieskiem, a tutaj można wszędzie chodzić i tutaj jest też tak, że wiecie, chodzicie sami i macie albo takie podwyższone grządki truskawek, albo takie normalnie jak pola w Polsce. No i czasami się płaci wejściówkę, ale w ramach tej wejściówki możecie sobie trochę tych truskawek uzbierać. Jak uzbieracie więcej, no to dopłacacie. No a tutaj po prostu bierzemy swoje pojemniczki, albo tam dostaniemy pojemniczki. Więc bierzecie pojemniki, jedziecie, zbieracie sobie sami, wybieracie, które owoce Wam się podobają, idziecie później do kasy i możecie za nie zapłacić. Często w takich miejscach są też kawiarenki, często w takich miejscach są jakieś lody, więc ogólnie to jest taka wycieczka, bym bardziej powiedziała, niż takie, wiecie, zwykłe zbieranie nudne truskawek. Wydaje mi się, że to całkiem fajnie i my właśnie się tak wybieramy, chcemy tak spędzić dzień, jeden dzień z weekendu, a dnia kolejnego też już mamy plany, ale nie o tym teraz. No i załatwiamy trochę rzeczy teraz, słuchajcie. Ogólnie to też Wam powiem, że musimy zajechać jeszcze do sklepu. No i w sklepie chcę kupić trochę rzeczy, bo rodzinka zostaje, a nam się mleko skończyło, więc mleko do kawy, słuchajcie. W ogóle to zrobię zaraz listę zakupów, żeby nie kupować zbędnie rzeczy, tylko uzupełnić to, co mam w domu. Robiłam też dzisiaj nadziewane ziemniaki mięsem mielonym wołowym, z papryką, z cebulką, właśnie z tymi ziemniakami, z pomidorowym sosem i posypane serem i będę je zapiekała na kolację dla nas. Dodatkowo ukroję arbuza, taki mam plan. Mam też do airfryera jakieś kurczaczki różne, mam normalne pałki z kurczaka upieczone, bo wczoraj robiłam na obiad, 8 sztuk zostało, więc też dla dzieci, gdyby chciały. No i chcę jeszcze dokupić jakieś oliwki, jakieś papryczki, słuchajcie. Mamy oczywiście orzechy, jakieś chipsy i coś słodkiego do kawki. Bo wiecie, kawka jutro wleci na pewno po śniadanku, może nawet dzisiaj wieczorem też będziemy mieli ochotę się napić kawy, więc też warto, żeby była. Też dzisiaj, wiecie, się tak nie odzywałam rano, bo chciałam sporo rzeczy ogarnąć, właśnie ugotować troszkę na wieczór, posprzątać trochę, no i też zmienić pościel, żeby już była czysta dla gości. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, witam Was już w nowym dniu, słuchajcie. Spędziliśmy fajny wczoraj wieczór z rodzinką, poszliśmy bardzo późno spać, ale było super, bo pograliśmy w różne gry, pogadaliśmy, naprawdę było bardzo fajnie. Mamy następny dzień, słuchajcie, przełożyliśmy wizytę na farmę o godzinę później, bo część rodzinki była na Carwood Sale'u dzisiaj na spacerze i mamy teraz, już jesteśmy w drodze, jedziemy na farmę truskawek, słuchajcie, 53 minuty
nam pokazuje do farmy, więc tak no powiedzmy godzinka trzeba liczyć. Pogoda jest w miarę, słuchajcie, ze 22 stopnie, jest na razie ciepło, nie wiem jak będzie tam w szczerym słońcu, a polu bardziej, czy będzie bardzo gorąco, czy nie. No i jestem ciekawa, czy będzie fajna ta farma, na pewno Wam pokażę, tam jest jakiś sklep też, słuchajcie, z regionalnymi produktami, także zabieram Was z nami. Że możesz sobie piknik zrobić, widzisz? Jesteśmy. Smacznego. Ale przepiękna pogoda. Jesteśmy już, słuchajcie, blisko farmy, szukamy wejścia. Dużo ludzi jest, więc widać, że to jest taka popularna atrakcja. Ej, ja mówię do wroga to, Artur. Jak to wygląda, to wejście? Tu. Blisko macie i nawet nie wiedzieliście, co? Zobaczcie. A tam co jest? Też truskawki, czy coś innego? Tak, wszędzie tutaj są truskawki. Ej, no jest tu sporo, słuchajcie, moi drodzy, truskawek. Nie można po prostu zjeść, jak jesteś Pewnie możesz spróbować. Tylko weź pod uwagę, że jest nieumyta, Matysia, taka truskawka. Zobacz, ale to nie chodzi, że nie zauważyła, nie pozwalają często próbować na farmach. Mamy takie, ale tu coś zaśmierdziało. Mamy takie, słuchajcie, i ponoć takie pudełko swoich truskawek zebranych kosztuje 8 funtów. Nie wiem, ile tutaj Znaczy nie, wchodzi. kilogram kosztuje. A, kilogram 8. No to tu może wchodzić kilogram, tak mi się wydaje. 8, czyli jakby polską łubiankę kupił 2 kilogramy, to by kosztowało 16 funtów. To nie wiem, czy sporo. Pewnie sporo, słuchajcie, pewnie na farmie jest drożej niż w sklepie. Ale fajnie to wygląda, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Masz, Artur? Siema! Jak tam? Jestem w Truskalandii. Zobaczcie, jak jest fajnie. Podoba mi się, ale jest tego trochę. Fajne jest to, że nie trzeba, słuchajcie, się tak schylać, chociaż ja się teraz schyliłam i sobie można zerwać truskawkę. Ale fajne, takie czerwone, mega. Fajnie, dziewczyny, zbierać. Ja jak byłam dzieckiem, to zbierałam u Gorzki na polu. Gorzka miała kiedyś pole i sprzedawałam. Naprawdę? Tak, tylko że to było na ziemi, jakby wiecie, te na polu to jakby nisko. Nie są dobre. Zobacz, jakie tu są. Jaką dobrą miałam przed chwilą. Ej, Maty, mega słodkie, co? Przepyszne są. Chcesz słodką? Nie. Słuchajcie, mam już całe opakowanie i są przepyszne, są takie słodkie. Pyszne, ja już dużo. Są bardzo słodkie, ale pyszne, nie? Nie robię z tym sernik. Tak, ja myślałam, żeby makaron zrobić z truskawkami. Nie, sernik. Te są świeżo podlane, są najlepsze. Ale jakie masz ładne truskawy. Pycha, co? Rewelacja. Powiem Ci, że odkąd wyprowadziłam się z Polski, to nie czułam przez tyle lat tak dobrych smaku truskawek. Naprawdę. Masz coś? Matysia, znalazłaś coś? Zjadłam. Ewa, proszę. Fajne. Tam też są jeszcze. A tam co jest? Ja też truskawki? Tak. To dużo jest tego. Słuchajcie, my już kończymy. Idziemy zapłacić. Zaraz Wam damy znać. Tata waży. Waż. Idziemy tędy. I kwiatki, patrzcie, można i doniczki. I drewienka. A tu jest wejście pewnie, nie? Ej, truskawki są pozbierane. Sery, zobaczcie, jakieś fajne.
Ej, pomidorki. Kinia rabarbar? Nie, no fajnie to wygląda. Ej, ciasta, zobaczcie jakie fajne. Tak? Świece. To też fajne sosy. Tam fajne. A, no jest fajnie. Kotki. Jajka świeże, no. A tu zobaczcie owocki. Awokado jest fajnie. Marchewka naprawdę świeża, co? Kiełki. A co to? Aha, no. Moi drodzy, my po zwiedzaniu sklepu tego, wiecie, z farmy, z różnościami, z regionalnymi produktami, które były bardzo fajne, stwierdziliśmy, że już nie jedziemy do rodzinki, bo byliśmy niedaleko w ogóle ich i oni nas zapraszali oczywiście na kawkę i tak dalej, ale jesteśmy już troszeczkę, wiecie, i niewyspani, i zmęczeni, chcieliśmy wracać do domu, więc stwierdziliśmy, jak już dojechaliśmy do nas, że chcemy coś zjeść, a ponieważ opinie były na temat jedzenia podzielone, no to w dwa miejsca. Mati, co wy tam z tatą? Matylda? Kebaba. Tak, Artur i Matylda chcieli kebaba i już mają tego kebaba, a ja z Lirą chciałyśmy z Dominosa, słuchajcie, pizzę, więc jesteśmy już pod Dominosem i czekamy na pizzę, wracamy do domu i będziemy się już dzisiaj lenić, odpoczywać i w ogóle powiem Wam, że ja byłam niedawno przeziębiona. Odrobinę jeszcze tylko czuję to przeziębienie, ale Artura teraz rozłożyło, w sensie wzięło go na maksa już wczoraj, czuł, wiecie, katar i gardło go drapało, no i dzisiaj na maksa, więc pewnie teraz on się trochę pomęczy. Mam nadzieję, że dziewczyny się nie zarażą. No i tak, i wracamy. Powiem Wam, że bardzo fajna ta farma, bardzo tak estetycznie. A, w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, zapłaciliśmy 21 funtów za te wszystkie truskawki, które widzieliście, 2,5 kilo tam z groszem było. Uważam, że i tak warto, bo troszkę zjedliśmy na tym polu i ogólnie są to świeże truskawki, pyszne, więc naprawdę warto. No dobra, a teraz wracamy do domu i widzimy się w kolejnym ujęciu. Yeah, the little Asian one. I don't want to come with Nani. Cześć, słuchajcie. Wróciliśmy już parę godzin temu. Powiem Wam szczerze, że tak się najadłam pizzą, że po prostu szok. Dawno nie jadłam w ogóle pizzy, naprawdę. I czekało już na mnie zamówienie, bo ja zrobiłam ostatnio zamówienie z H&M-u, więc Wam pokażę, co kupiłam. Skorzystałam z tego, że teraz są wyprzedaże i zamówiłam parę rzeczy. Od razu Wam powiem, że jeszcze nie wiem, co z tych rzeczy wyląduje stricte u mnie, u Mati czy u Lili. Ale pokazuję Wam. Pierwsza rzecz to jest taka fajna spódnica i ona jest dla mnie akurat, bo to jest rozmiar, większość rzeczy w sumie chyba jest dla mnie, ale zobaczymy. To jest europejska MK i słuchajcie, to jest po prostu taka spódniczka. Z tej strony ma kieszonki, a z tej strony ma, słuchajcie, taka jest gładka i ona jest dosyć krótka, ale ponieważ jest szeroka tu w pasie, to raczej się ją nosi na biodrach, więc myślę, że ona może fajnie wyglądać. Wiecie, jest taka letnia, bardzo fajny kolor, spodobała mi się i stwierdziłam, że ją zamówię. Postaram się, jak nie zapomnę, dodać Wam do opisu linki rzeczy, których ja kupiłam, tylko podam Wam stronę w UK, bo wiecie, ja tutaj zamawiałam. Kolejna rzecz to jest czapka, strasznie mi się spodobała ta czapka. I słuchajcie, idealna na lato, a ja teraz nie mam żadnej fajnej czapki na lato i chciałam, żeby to tworzyło taki zestaw. Na przykład zakładam biały top czy czarne spódnice, kapelusz, wiecie, i już tak stylówka wygląda trochę fajniej. I zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak wygląda ten kapelusz, tylko muszę włosy poprawić. Ja mam w ogóle dzisiaj śmieszne, straszne włosy, bo słuchajcie, ja rano mam głowę i nie było czasu, żebym je wysuszyła. Ja pojechałam na farmę truskawek z niewysuszonymi, nieułożonymi włosami. Potem je pozwijałam i widzicie, tu mi się kręcą, na to nie zwracajcie uwagi. Ale generalnie ten kapelusik jest taki. Podoba mi się. On jest w ogóle wykonany z takiej jakby juty. Nie wiem, słuchajcie, może tutaj będzie napisane, z czego to jest w ogóle wykonane. I ja wzięłam rozmiar MK, bo te kapelusiki były też eski. Ale eski to już stwierdziłam, że może być lipa. Z papieru, słuchajcie, 100% papier. 100% z papieru. Ciekawostka, także całkiem fajnie. I ten kapelusz mi się podoba. Być może któraś z dziewczyn będzie go chciała. O, i to jest ciekawa rzecz. Zobaczyłam na stronie, że jest przecenona fajna sukienka. Zaraz Wam powiem, jaki to jest materiał, bo wygląda trochę jak bawełna. To jest w ogóle eska tym razem.
jak gdzieś musi być. Zobaczcie w ogóle, jaki ona ma letni, fajny kolorek, ale taki i letni, i trochę jesienny, bo wiecie, trochę jest żółta, trochę pomarańczowa, ale na lato jest, bo jest na ramionczka. I już chciałam zobaczyć, tu jest 62% poliester, wiskoza 32%, 6% elastanu. No to się trochę pomyliłam. To się uciąga, tu ma taką łezkę, na ramionczka jest i te ramionczka są regulowane i to jest taka dopasowana, niby zwykła, słuchajcie, sukienka. Wyobraźcie sobie założyć taką sukienkę i pójść sobie na spacer na zachód słońca. No przecież to będzie tak podbijało pięknie, takie kolory zachodzącego słońca. Tutaj mam i to jest taki zwykły topik, ale słuchajcie, zobaczcie, przychodzi Wam i tutaj nitka odstaje, trochę słabe. I ten topik jest na europejski 146, 152, czyli to było chyba z myślą o Lili, 10-12 lat. Bawełna w 95% i 5% elastan. No, czyli taki w sumie fajny skład, bo wiecie, ten elastan też jest potrzebny, żeby ładnie to leżało. Kolejna rzecz to jest też chyba bawełna, ale taka troszeczkę też na 10-12 lat, czyli też raczej dla Lili, słuchajcie, chciałam ją wziąć. Lila jeszcze tego w ogóle nie widziała, tak na marginesie i już Wam mówię, 95% koton i 5 elastan, ale to jest cieńsze niż ta czarna, co Wam pokazywałam, ale już Wam pokazuję, jaki to jest krój. To jest krój taki, z takimi opadającymi ramionczkami. Całkiem fajny, słuchajcie. I taki kolor bardzo twarzowy, czerwony, bordowy dla blondynki. Fajnie powinien wyglądać. Taki topik. Kolejna rzecz, słuchajcie. A powiem Wam, że te przeceny w H&M są niezłe, naprawdę. Ja około 2 tygodnie temu też zrobiłam zamówienie z H&M-u, ale Wam nie pokazywałam. I tam była spódniczka zwykła, bawełniana. Wydaje mi się, że też właśnie bawełniana. Na 10-12 lat. Już wszystkie większe rozmiary były wykupione i ta spódnica chyba z tego co kojarzę była po 2 funty. No to jest w ogóle, słuchajcie, szok. No gdzie kupicie spódnicę za 2 funty? To jest praktycznie, no już praktycznie jest to niemożliwe. I to jest 95% bawełna i 5% elastan. I co jest fajne, że ona tak, tu jest w gumkę, tu jest taka trochę rozciągliwa i czuć, że to jest bawełna. I bardzo się Lili podobała ta spódnica. Ja chciałam sobie, słuchajcie, zwykłą taką zamówić w rozmiarze po prostu na jakieś tam 10-12, później jest chyba 14-16, coś w tym stylu. Chciałam po prostu je kupić na dziale dziecięcym, ale młodzieżowym, prawda, na jakieś 16 lat. I jak Mati zobaczyła, że ja zamówiłam taką dla Lili, to mówi, że wzięła i dla niej. Ja powiedziałam, że ona będzie dla niej za krótka, ale Mati założyła tą Lili i była ok. Więc zamówiłam dla Matysi i ona o nią właśnie prosiła. Potrzebowała takiej zwykłej, czarnej spódniczki, więc też jej zaraz dam. O, to jest bardzo fajny topik. To jest kolor, słuchajcie, to jest taki materiał trochę jak prześcieradło, mi się kojarzy, takie z frotę. I jest to, jak widzicie, tak marszczone. Ma ramionczka, one nie są regulowane, ale słuchajcie, są odczepiane. Możecie odczepić te ramionczka i będzie to taki wtedy gorsecik. I to jest taka po prostu bluzeczka zwykła, ale jednocześnie ten kolor, że ona jest taka szara, nie czarna, takie coś innego przez te marszczenia. No spodobała mi się i stwierdziłam, że ją wezmę rozmiar S. 81% koton, 19% poliester. No, także bawełna i poliester, ale całkiem miłe w dotyku. Także też trzeba przymierzyć, słuchajcie. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się, że będzie za duża, a ja bardzo chciałam tą spódnicę. Zobaczcie. To jest spódnica w kolorze czarnym i złotym i jednocześnie te zwierzęce motywy są teraz dosyć popularne. I zobaczcie, ona jest z gumką, więc ona musi być wygodna. Nie ziemsko wygodna, ale co z tego, jak ja patrzę, że ona jest taka szeroka. Zobaczcie. I ja ją założyłam. Artur powiedział, że ona jest do noszenia na biodrach, dlatego jak ją trzymam nisko na biodrach, powiedzmy, to ona całkiem fajnie wygląda. Ale mi się wydaje, że ona jest za szeroka. I tak, i na biodrach, i tu widzicie, jaka jest szeroka w ogóle, na maksa. A szkoda, bo bardzo mi się podoba te złoto właśnie do opalenizny, słuchajcie. Nie wiem, czy to widać, jaką mam rękę opaloną, jak to by ładnie grało. No kurczę, nie wiem, jeszcze ją przymierzę, zastanowię się, a jak nie, no to nie wiem, czy będzie mi się chciało też ją odsyłać. Ona też nie była droga, bo chyba, słuchajcie, z 6 funtów kosztowała. Akurat ten krój, ten wzór był dosyć w dobrej cenie. No i to są wszystkie rzeczy z H&M-u. Dajcie znać, czy coś zamawialiście na wyprzedażach, bo powiem Wam, że dużo jest teraz fajnych rzeczy